O, będzie trzepanie. Witajcie w Kosowie. Tylko w tym kraju, ale nie do końca kraju, bo nie wszystkie inne go uznają, możesz zobaczyć koło siebie flagę USA, Unii Europejskiej, Albanii, Serbii, no i Kosowa. A zaraz obok będzie przejeżdżał transporter opancerzony misji stabilizacyjnej ONZ. Jak wygląda państwo, które ogłosiło swoją niepodległość dopiero w 2008 roku? Czy rzeczywiście jest tutaj niebezpiecznie, jak podaje polski MSZ? No i przede wszystkim, jak obecnie żyją ludzie w kraju, który nie tak dawno pochłonięty był brutalną wojną domową. Przekonacie się o wszystkim w dzisiejszym odcinku, ale najpierw musimy przekroczyć granicę. No i zapomniałem dodać, że na dzisiejszej wyprawie będziemy starać się obalić mit, że nie da się przekroczyć granicy pomiędzy Serbią a Kosowem. Zaczynajmy. Zobaczcie, że ta góra to już jest Kosowo. No tak, bo to na rzece jest granica, no. Mamy z tyłu przeciemnione szyby? Tak. Mamy dowód rejestracyjny samochodu. Border Insurance. Tak, to jest to. To musimy Tu musimy zajechać, kupić ubezpieczenie, bo zielona karta nie działa. 15 euro najkrótsza jaka jest. A ilodniowa ona jest? Chyba 15-dniowa czy 10-dniowa? Uczciwa cena. Dokumenty gotowe, to ciśniemy na granicę. Trzymaj dowód. Ja tutaj też nagrywam z tylnego fotelu w razie co. Jest stresik. Hello. Hello. Tam jeszcze customs Tego przed mamy. nami czeszą czy nie? Co? Na razie gadają, bo mamy tam customs przed nami. Jeżeli zaczną trzebać tam te babki, to pewnie i nas zaczną. A wiesz co, oni też będą mogli chcieć kasę od nas, co nie? Takie wiesz. My to tak No, już jedno zapłaciliśmy, to nie? You know, maybe it's possible go to the from Kosovo to Serbia or not? And then go back? And też. And go back to Serbia, Kosovo. It's Okej. Thank you very much. Cześć. 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 Po polsku mówię. Po polsku, no. Nie wiem, jak my to zrobiliśmy, ale moment. A chłop z customs jeszcze usłyszał, że robimy wyprawę po Bałkanach, to nam życzył miłej podróży, zaczął się śmiać, A dawaj. ten starszy, cześć. Ola Przez- w ogóle, co nie? A jak my zrobiliśmy tę granicę szybciej niż bułgarską. Tak, No, to dużo prawda. szybciej. No ale dlatego bo też było mniej samochodów. Jestem trochę w szoku, ale dobra. To już na Dniestrzu dłużej żeśmy wjeżdżali. No. Słuchajcie, trzeba teraz znaleźć internet. Transmisja danych 3,60 za 100 kilobajtów. No to nie. Zapa czy Black Hawk? Nie wiem, ale tak zapierdziela, że go nie mogę zoomować. Ale dobra, mam go. I ma z boku KFOR napisane. Elegancko. Ale to jest max zooma, co jestem w stanie wykręcić. O, on ląduje chyba, czy nie? Tutaj jakieś lotnisko musi być schodzić, tak, to jest No ścieżka. tak, bo przecież pod Pristiną jest główna baza. No. Słyszysz? Z minaretu Muezzin nawołuje na modlitwę, ja idę kupić karty. Nie tak chyba. Tylko co? Bo taki uśmieszek szalmancki to... Co jest nie tak? Telkos nie ma nic wspólnego z tym. Oni tam sprzedają telefony i alarmy. Więc mamy jechać w stronę granicy i po lewej stronie będzie jakiś sklep. No bez kitu, na kebaba sobie poszedł. No chyba tak. A. Tam już się nie przedostanę. W tym Eurokornerze chyba. Przecież to jest w budowie. Tam są rusztowania w środku. No to nie wiem, wsiadł do jakiejś ciężarówki. Niech sobie pojedzie. Tak czy siak, finalnie olaliśmy temat internetu, bo i tak tutaj spędzimy tylko 2 dni, więc szkoda czasu na szukanie, a poradzimy sobie bez tego. Obraliśmy więc kierunek na Prisztinę, czyli stolicę Kosowa, gdzie mieliśmy wynajęty nocleg, a wcześniej skoczyliśmy na szybko do sklepu na krótkie zakupy. Słuchajcie, ten hotel, nazwę to hotelem, który ma 2, 3 sypialnie, 2 łazienki i oprócz tego jeszcze tutaj jest salon, gdzie Konrad właśnie ogarnia nam kolacyjkę. Kosztował nas 300 zł. Niesamowite, co? A naprawdę poziom jest bardzo wysoki. Natomiast to, co chciałbym wam jeszcze pokazać, tylko musimy wyjść na balkon. Zobaczcie, jesteśmy tutaj, gdzie jest napisane Airstay, tak? Czyli generalnie po środku niczego. Ale zobaczcie na to. Tak wygląda właśnie prawdziwy obraz Kosowa, że cały czas się coś buduje, powstają nowe bloki, nowe restauracje i całe osiedle, którego jeszcze w ogóle nawet nie ma na Google Maps. Na chwilę obecną tutaj jeżdżą lepsze fury niż ja widzę je u siebie na osiedlu w Polsce. Apartament jest najtańszym hotelem, jaki dotąd nam się udało i najlepszym znaleźć.
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o niebezpieczeństwo, to jest to, że w każdej chwili może ktoś tutaj jakiś zamach zrobić, nie? Bo obok No masz tak, Serbię no tak. i obok masz ten siłę i tutaj zawsze raz na jakiś czas ktoś przyjeżdża coś podbić, No widzieliśmy, kogoś zabić, dużo kogoś policji jest wystrzelać, tak. i ONZ-u też, no. A druga sprawa, że to jest trochę taka strefa, gdzie jeszcze wszystko się tworzy na nowo, czyli idealne, to można powiedzieć jak Polska w latach 90., wiesz. Ktoś, kto ma łeb Wszystko jest kombinuje. nowe, co nie? No, Ale na bo przykład pieniądze są z Unii. rozkmin jedną rzecz, znalazłbyś nawet w Polsce taki apartament za 300, No na pewno nie. no nie ma opcji. Nie. I zastanawiam się, skąd oni mają pieniądze. Albo ładuje w to Unia Europejska kupę kasy, To jest jedno. a drugie to przekręty. No przede wszystkim dobijanie monet, No co tak, tam- fałszerstwo fałszowanie euro, właśnie euro, handel ludźmi, handel organami. ludźmi, organami, narkotyki. W ogóle tutaj jest tak zwana bałkańska brama, czyli przez Kosowo przerzuca się bardzo dużo narkotyków z Ona Albanii. jest co trochę nie? tak jakby na samym środku, więc z I Albanii zobacz, z iloma jedną państwami taki graniczy, tranzyt, co nie? Także my idziemy zaraz spać i widzimy się jutro, Elo. bo ciemno już. Zgasły wszystkie światła. Jeżeli ktoś wie, co znaczy peja w Kosowie, to pozdro 600. No i mamy następny dzień, za chwilę dojedziemy do stolicy Kosowa, do Prisztiny, ale jak widzicie, przez cały ten film towarzyszy nam ten Jeep. Jeep Wrangler 2.0, prawie 300 kuca, a on może być wasz. Ten Jeep w wersji Overland będzie jeszcze dodatkowo doposażony w namiot dachowy oraz terenowe koła. Kojarzycie to, co zrobił Budda albo Terenwizja? My dokładnie robimy to samo. Wchodzicie na stronę jeepurbexowy.pl, gdzie znajduje się nasz poradnik. Poradnik urbexowy, który sami napisaliśmy i on występuje w 3 wersjach. Każda z tych 3 wersji różni się treścią, ale i ceną. Im większa cena, tym większa treść, ale i tym większa liczba losów, która weźmie udział w loterii, gdzie nagrodą główną będzie właśnie ten doposażony Jeep oraz inne nagrody poboczne typu na przykład drony i kamery. Loteria ma swój finał 24 maja, gdzie podczas transmisji na żywo ogłosimy zwycięzców. I tutaj słuchajcie, nie możemy mówić nic o żadnej ustawce, ponieważ to wszystko jest zorganizowane 100% legitnie oraz nad tym wszystkim będzie czuwała specjalna komisja. Kupując e-booka dostajecie losy, ale też i treść. Treść, której możecie się bardzo wiele nauczyć i słuchajcie, wspomóc nasze wyprawy, bo to właśnie dzięki wam i takim akcjom mamy fundusze, aby podróżować. Na przykład tym Jeepem pokonaliśmy 5500 km praktycznie przez całe Bałkany. On naprawdę nam bardzo dzielnie towarzyszył. My ruszamy do Prisztyny, a wy wbijajcie na jeepurbexowy.pl, bo żeby wygrać, musicie zagrać. Po zakończeniu wojny domowej Albańczycy mieszkający w Kosowie chcieli podziękować Billowi Clintonowi, który jest uważany zresztą za ojca Kosowa przez Albańczyków mieszkających w Kosowie. I sam pomnik został odsłonięty 1 listopada 2009 roku przez samego Billa Clintona i w sumie jak Kuba znajdzie ten filmik, to może go wrzuci przy montażu. Jak widać, wpływy amerykańskie są naprawdę tutaj ogromne, bo co chwilę mijamy, przynajmniej w centrum tutaj Prisztiny, flagi albańskie, amerykańskie. Z kamerę trochę niżej, to żeby nie przeoczyli Billa Clintona. No jest tam, no. I słuchajcie, naprawdę jest tego tutaj bardzo dużo. Natomiast my teraz idziemy do naszego amerykańskiego Jeepa. Bill Clinton cię pozdrawia. No, też go pozdrów. Wbije sobie łodziankę, no, tylko czy ten pan go widzi. Oj! Blisko. Tak? Pojawiły się opinie w internecie, że podobno Google Maps świruje tutaj w Kosowie, ale jak na chwilę obecną wszystko nam dobrze pokazuje i trasy można wytyczyć i jakby rzeczywistość się zgadza, że tak powiem. A nawet jak mamy połączenie z internetem, to pokazuje korki. Pieski się wylegują. Niektóre kolczyki mają. Za moimi plecami znajduje się jeden z najbardziej znanych i popularnych budynków w samym Kosowie. Powstał on w 1944 roku i był zaprojektowany przez chorwackiego architekta. Ale czemu tutaj przybyliśmy? Ponieważ ten budynek jest jedną z kości niezgody właśnie pomiędzy Serbią oraz Albańczykami, a poniekąd również dlatego, że jest jedną z najbrzydszych bibliotek na świecie. Jeśli widzicie ten budynek, zaraz zobaczycie, również on ma 99 kopuł, które symbolizują, można powiedzieć, tradycyjne albańskie nakrycia głowy. Od 1992 roku, kiedy ten budynek był pod władaniem Serbów, Serbowie chcieli, można powiedzieć, niszczyć kulturę tą albańską i nie chcieli dopuścić do tego, żeby Albańczycy tutaj się jakby, można powiedzieć, coraz bardziej zaludniali. Dlatego też ich
dobra kulturalne w postaci książek były niszczone i część z nich została zniszczona i spalona. Od 99 należy to już do Albanii, czyli do Kosowa, między innymi, można powiedzieć, bo i tutaj Serbowie również mieszkają, no i budynek wygląda jak teraz, średnio. Takie dziwne to jest, surrealistyczne trochę, ale jeszcze tutaj na tym głównym placu, bo jesteśmy jakby w centrum Pryszciny, czyli no... czy w centrum, no można tak powiedzieć, no to miasto cały czas się rozrasta, ale w takim miejscu, gdzie jest najbardziej turystycznie i tam jeszcze jest Sobór, do którego chcemy podejść, bo on ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o politykę tutaj w tym kraju. No i tutaj druga strona medalu dwóch zwaśnionych krajów, dwóch zwaśnionych narodowości. Za mną Sobór. Sobór prawosławny wybudowany przez Serbów. I tutaj źródła mówią 9295 albo 99. Generalnie nie wiem czemu, ale nie są w stanie tego ustalić, kiedy powstał. Natomiast co jest istotnego? W momencie, kiedy ta część jakby była serbska, zaczęto budować ten Sobór, ale w momencie, kiedy przejęli go Albańczycy, no jako muzułmanie nie chcą mieć czegoś takiego i uważają, że ta budowa była typowo taka polityczna, aby wbić kolejną szpilkę. Tu jeszcze była kolejna ciekawa historia związana stricte z kworem, bo mianowicie w momencie, kiedy Albańczycy zaczęli to atakować, no i po prostu niszczyć, tak, no to tutaj zaczęli stacjonować żołnierze ONZ, aby ochronić tą budowlę. No jak widzicie, dzisiaj nie ma żadnej kontroli i żadnej ochrony, natomiast jest to taka troszeczkę też hipokryzja, no bo jeżeli mieszkańcy Kosowa uważają, że każda religia tutaj znajdzie dla siebie miejsce, no to czemu niszczą właśnie prawosławny, nie wiem, zabytkiem Sobór. tego nie nazwę, ale chodź zobaczymy, czy można wejść. Widzę kłódkę, to chyba nie. Ale tutaj chyba bezdomni śpią. I to nie jedną kłódkę, wiesz? No. I to tak naprawdę stoi pośrodku takiego placu, zobaczcie, wszędzie dookoła, tu sobie chodzą ludzie. W ogóle też możecie czasami zobaczyć na przybitkach, że jest bardzo dużo w Kosowie młodych ludzi. I to jest prawda, że no jakby przez całą wojnę tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo młode pokolenie. O, tu jest kolejna brama, ale też jest zamknięta, zabezpieczona i wszędzie dookoła mnóstwo świeci, widzicie? Pozapinane to jest łańcuchem. Natomiast możemy zajrzeć przez szczeliny. A tak naprawdę nic nie ma, to jest kompletnie puste, po prostu to jest takie jedno pomieszczenie, to nazwę. Cały czas wracam do tego, że Kosowo się rozbudowywuje, no bo wiecie, to są, nazwę to zabytkami, tak? Dookoła rośnie tak dużo bloków, że to jest po prostu coś niesamowitego. Jedziemy teraz pod jeden, podobno z najbrzydszych i najgłupszych pomników, jakie powstał, ale to nie jest nasza opinia. Po prostu tak piszą w internecie. Jeżeli rzeczywiście chcą dążyć do tego, aby być krajem europejskim, to muszą zacząć od podstaw, czyli wrócić do szkoły nauki jazdy, bo po prostu to, jak oni tutaj jeżdżą, to jest, znaczy pewnie w innych krajach i zaraz napiszecie komentarze, że nie byłeś tam, co nie? No nie byłem, ale jestem tu i widzę, co się dzieje. Byliśmy też w wielu europejskich, arabskich krajach i tutaj nie potrafią jeździć i mogę to stwierdzić. Z lewego pasa skręcają w prawo, kierunkowskazy są zbędne, no może dlatego, że wszyscy jeżdżą BMW. No może tak. Nie mają tego w pakiecie, no generalnie tak no jeżdżą bardzo średnio, no jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Taka ciekawostka, jakbyście chcieli zaparkować, to trzeba mieć kosowski numer telefonu, którego nie mamy, ale nas na szczęście pokierowali, żeby zjechać tutaj normalnie i wziąć bilecik. Tak, i tutaj po prostu zapłacimy, a to jest w ogóle stadion FC Prysztina. Kara za brak biletu jest 20 euro, za brak, no jakbyśmy zaparkowali na zewnątrz. Nie tak jak teraz Konrad wewnątrz. Jeden z symboli Prysztyny, czyli pomnik Newborn, który powstał 10 dni przed ogłoszeniem niepodległości przez Kosowo. Dobór liter nieprzypadkowy, ponieważ to miało pokazywać społeczności międzynarodowej o tym, że powstało nowe kosowskie państwo, dlatego jest po amerykańsku, ale problem jest taki, że dużo osób krytykuje ten pomnik za podłoże polityczne, ponieważ co jakiś czas zmieniają się kształty liter. Przez moment był otoczony drutem kolczastym, oznaczającym, że Kosowo nie może wyjeżdżać bez wizy. Teraz jest przebudowywanie się państwom europejskim, ponieważ każda z liter oznacza inne państwo, inny zachód słońca w danym kraju. No i jest też jedna mała symbolika. Sprawne oko zobaczy namalowane graffiti UCK, czyli delikatnie mówiąc kontrowersyjnej bojówki partyzanckiej albańskiej walczącej o wolność Kosowo. Także rzeczywiście symbol oznaczający nowo powstałe Kosowo
ale nie uniknął takich politycznych naleciałości. Natomiast co jest jeszcze ciekawe, jeżeli chodzi o wpływy amerykańskie, zobaczcie co jest za Łukaszem. Restauracja Road 66. Przechodzimy przez pomnik Newborn i idziemy do galerii handlowej, ponieważ chcemy stąd kupić i przywieźć jakieś pamiątki dla naszych patronów, bo też mamy tam próg, w którym po prostu wysyłamy pocztówki, magnesy i tak dalej, a na chwilę obecną nie mogliśmy nigdzie znaleźć takich sklepów z jakimiś pamiątkami. Może będzie to tutaj, jeżeli to jest takie, no nie wiem, najbardziej popularne miejsce w stolicy. Więc nie udało nam się wysłać na jednej poczcie, ponieważ co? Ponieważ na poczcie nie można kupić ani znaczków, ani kopert, tam można chyba tylko rachunki zapłacić. Stolicy kraju. W stolicy kraju. Pani nas pokierowała na pocztę, tylko byliśmy na niej wcześniej, była nieczynna. Więc tak, za parking zapłacone, za parking zapłacone 1 euro, więc wyjeżdżamy teraz z Prisztiny i jedziemy do Mitrowicy. Ale po drodze jeszcze chcemy zobaczyć bazę ONZ, gdzie dalej stacjonują Polacy. Mam nadzieję, że może gdzieś jacyś będą, no bo na razie niedużo widzieliśmy tego ONZ w kraju, gdzie podobno jest go bardzo dużo. No, KFOR. Kosowo nierozłącznie kojarzy Wam się na pewno z misją stabilizacyjną przeprowadzoną przez kraje ONZ. I tak na chwilę obecną całe Kosowo jest podzielone na kilka stref. Mamy strefę, za którą odpowiadają Brytyjczycy, Francuzi, Niemcy, no i oczywiście Amerykanie, dlatego tutaj jest tak dużo wszystkich tych flag i też taksówki nazywają się Dallas Taxi. Natomiast jeżeli chodzi o naszą polską misję, to my jesteśmy rozlokowani w różnych tych bazach. Za mną jest baza Nowe Selo, w której też są Polacy, tylko że na chwilę obecną kręcimy tą scenę w tym miejscu, ponieważ nie wiem jak to będzie w momencie, kiedy podjedziemy, wiecie, pod bramę, gdzieś się będziemy kręcić. Mamy polskie rejestracje, nie wyglądamy, no ale wiadomo, wiecie jak jest. Oprócz oczywiście samego wojska stacjonuje też tutaj policja. Policja również też polska, która współpracuje z policją kosowską. Żołnierze też współpracują z policją kosowską, mają wspólne patrole dzienne oraz jakieś tam prewencyjne, no i oczywiście do konkretnych jakichś tam przypadków. Dobra, pakujemy się do naszego jeepka, jedziemy zobaczyć bazę ONZ z bliska. A co jeszcze wam powiem, że to jest jedna z największych w okolicy. Znaczy w okolicy, w Kosowie. Kakilny berżerem, kuberżerami. A Anglesa? Nie. English? Ja, serbski znasz? Nie. Polski. Polski. I angielski. Polski, angielski. Gdzie rady ty? Gdzie jedziemy? A? Where are you going? A kwar? To KFOR, tak. Okej. Thank you. Patrz, tu go teraz widać. Czekaj, bo miałem na zbliżeniu, kurde, ale dźwięk się nagrał, co nie? Jedź, bo on tu się przygląda. W ogóle, słuchajcie, jaka akcja. Zatrzymał się typ, pyta się... jakby, czy mówimy po serbsku? Ale Nie, sobie po angielsku otworzył albo drzwi po w polsku. ogóle. Otworzył sobie nasze drzwi, pyta się o co chodzi, coś tam zaczął gadać, tak się spruł do nas, co nie? Trochę tak. A my skumaliśmy o co, że pyta się dokąd jedziemy. Mówimy, że do KFOR-u, a on, KFOR, dobra, to spoko, mordo, wszystko git, co nie? Nie wiem, a wyglądamy trochę jak żołnierze, co nie? Sądzę, że tak, no wiesz, amerykański samochód, my wyglądają trochę jak żołnierze, tak, więc tak. Ktoś taki mógł pomyśleć, że rzeczywiście... Ale on był tak chyba jest. Serbem, wiesz? Możliwe, że tak, nie wiem. Bo się zapytał, czy znamy Serb. Czy znamy serbski, no? A, tu jest Polska, tak, na samym wjeździe, widzicie jak ją ładnie widać? Amerykański. Amerykańska jest z tyłu. Nie wiem, czy to tutaj, to nie jest helipad, wiesz? Możliwe, Tak, że jest, bo jest takie... bo są, tak, tam w ogóle biegają żołnierze i ćwiczą też. Zobacz, wszędzie dookoła jest taka siatka, u góry drut kolczasty, no żeby ich nie było widać, co nie? Ale mają też autobusy, pojazdy, wszystko jest opisane KFOR, białe auta. Tutaj mamy główną bramę wjazdową, za sekundkę. Mnóstwo kamer dookoła. A ja się go zapytam, czy możemy sobie zrobić zdjęcie przy tym. No, Czekaj. pytaj się. Powiedział, że I don't think so, this is not a good idea. Ale Ziomalsko, czy... ziomalsko, to Amerykanie byli. No, także luz, co nie? No prawda jest taka, że nie ma co tutaj się za bardzo kręcić, no ale no mimo wszystko, tak? Jakby byliśmy pod bazą, ten koleś się zatrzymał, widać, że tutaj jest tak trochę, tak powiem, ciepło, co nie? W okolicy, no. Tak, że tutaj już trzeba uważać na takie kręcenia. Tak, Każdy tak. każdego pilnuje i budzimy na pewno, jeżdżąc amerykańskim jeepem, no dużo jakby takich, ludzie nas widzą. o tak. Dlatego ten typ pomyślał, wiesz, że zobaczył furę, zobaczył militarne ubrania, co nie?
Zresztą myślę, że jakbyśmy byli na radę z Kworu, to byśmy go mieli w dupie i po prostu sobie pojechali, co nie? No raczej tak. No. Dobra, zostaje nam Mitrowica oraz granica północna. Na północy jest najwięcej Serbów, jeżeli chodzi o Kosowo. Do głównej ulicy w prawo i cały czas prosto. Tutaj wszystkie są... A nie, no tu masz tą M2, co nie? Dojeżdżasz i w prawo. Więc zostaje nam północ Kosowa, zostaje nam Mitrowica, która jest takim zapalnym miastem do dzisiaj. W Rumunii czy w Bułgarii to by jechał na koniu, a tu ma traktor. Ruszamy w kierunku miasta Mitrowica, ale chciałbym Wam powiedzieć więcej o naszych e-bookach. Po pierwsze, dostępne są na stronie jeepurbexowy.pl i dzielą się na 3 części. Pierwsza to podstawowy elementarz urbexu, gdzie znajdują się informacje o tym, jak przygotować się do wypraw i jaki zabrać sprzęt. Część druga odnosi się do tego, jak zacząć nagrywać na YouTube'a oraz garść informacji na temat eksploracji dzikich miejsc i podstaw bushcraftu. Trzecia, największa część zawiera w sobie 2 poprzednie oraz mnóstwo porad, jak tanio podróżować i jak skutecznie szukać miejsc. Dodatkowo dołożyliśmy tam nasze rekomendacje najlepszych miejscówek urbexowych na świecie, w tym tych nawiedzonych. Zajrzyj więc na jeepurbexowy.pl, wybierz swojego e-booka i weź udział w grze o Jeepa Wranglera. Dotarliśmy do mostu na rzece Ibar. Co ciekawe, zobaczcie, że w tym miejscu mamy rondo. Z drugiej strony jest również rondo, ale nie ma tutaj ruchu, jeżeli chodzi o ruch samochodowy. Można tutaj przechodzić tylko na piechotę. Zobaczcie, ile z boku stoi policji. Są samochody Kworu. Widzę, że jest jeden jakiś opancerzony transporter. I jakby skąd się to wzięło? A no to stąd, że kiedyś tutaj kądziu były no tak zwane rogatki, co nie? Zgadza się, rogatki w ogóle zaczęły się w 2001 roku, kiedy został ten most ufundowany przez Francuzów. Tyle samo Albańczyków, tyle samo Serbów mieli wybudować sobie most, który był takim mostem tranzytowym. Nigdy nie został on otworzony, ponieważ zawsze można było przejść tylko pieszo. Nigdy nie można było przejechać, no bo wiadomo, potem zaczęli się nie dogadywać, najlepiej tak bym to powiedział. No i co? Jeszcze z wielu ciekawych rzeczy, no to często tu dochodzono do jakichś zamieszek pomiędzy, po jednej stronie mieszka około 80 000 Albańczyków, a teraz tam, gdzie idziemy, mieszka około 50 000 Serbów. Rzeka nazywa się Ibar, która tutaj płynie. No i to chyba wszystkie najciekawsze informacje dotyczące tego miejsca. Tak jakbyśmy teraz stanęli tutaj, o, na tym półokręgu, zobaczcie, to po tej stronie, jakby tu i tu mamy Kosowo, tak? Tylko że po tej stronie jest ta część albańska i ona idzie aż do granicy z Macedonią Północną, a po tej stronie będzie ta część serbska, która idzie aż do granicy, no de facto z Serbią. Co jeszcze jest ciekawe, że tam stoi samochód karabinieri, a co jest jeszcze bardziej ciekawsze, że jak zobaczycie, tylko musimy tam podejść kawałeczek. Misja Kworu i to jest już ta strona serbska. Znaczy, no widzicie, tutaj też jest rondo, są postawione takie blokady, że nie ma przejazdu. Natomiast tu wam to chciałem pokazać. Na wejściu mamy pomnik, ale też i zobaczcie, co jest u góry. Wisi flaga Serbii. I jej oprócz małej ilości miejsc nie zobaczymy właśnie po stronie albańskiej, tylko po tej. Zobaczcie, że tutaj znowu ta zagroda, co widzieliśmy wcześniej. Natomiast tam wszędzie w oddali wiszą sobie właśnie flagi serbskie. Tutaj też taka historia, że karabinieri wyszła do nas pani, co ciekawe w ogóle była cywilem, co nie? I wysiadła z samochodu, zapytała się, co my tutaj robimy, czemu filmujemy, z jakiej jesteśmy telewizji i tak dalej. Po wytłumaczeniu powiedziała, że w sumie wszystko spoko, tylko że nie możemy ich de facto filmować i jakby sytuacja się rozluźniła, nie było spiny. O, zaraz mi się skończy ta bateria, chciałem wam jeszcze pokazać samochód, tutaj chyba włoski stoi, ten taki transporter opancerzony. No, generalnie wszystko i tak w miarę musi być robione z przyczajki, no bo wiadomo, o co chodzi, tak? Jedziemy pod sąd, bo chcemy wam pokazać fajną, czyli miejsce, w którym się działa niefajna rzecz, ale na pewno warta wspomnienia, mianowicie jak Serbowie napadli na sąd, który tutaj jest w Kosowie i go okupowali. No i wojska Kworu musiały tam interweniować. Tam Polska duży udział brała. Polska, która została wsparta przez Francuzów. Polak czy? Zobaczcie, jaka reklama ucieka. Kurde, nie zdążyłem włączyć mikrofonu, mam nadzieję, że się nagrało. Ta sama ulica, 50 metrów dalej i zobaczcie po bokach flagi serbskie. Jeden kraj. Dwie flagi, 3 flagi w sumie. No. Nawet i 4 bym powiedział. Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Serbii, Albanii i Kosowa. 5. Tutaj mamy policję i w ogóle... Nie wiem, czy tak sobie możemy na jego tle coś nagrać.
Może z samochodu to powiedzieć. Chyba, że gdzieś tutaj. Budynek sądu, który znajduje się za nami, był jednym z takich najbardziej zapalnych punktów. Wiem, że się powtarzam, ale w 2008 po ogłoszeniu niepodległości przez Kosowo, no Serbowie nie zgodzili się z tą decyzją. Wybuchły zamieszki, Serbowie zdobyli budynek tego sądu. No i niestety w odbijaniu tego sądu brały siły udział KFOR-u. Jeden z policjantów międzynarodowych pochodzący z Ukrainy zginął. Serbowie obrzucali kamieniami, koktajlami Mołotowa, nawet strzelali. To były bardzo napięte zamieszki. Do odbicia tego sądu musiały przyjechać normalne wojskowe jednostki KFOR-u, bodajże francuskie, jeżeli dobrze pamiętam. Kilkuset ludzi zostało rannych, wielu zostało aresztowanych. Jedno miasto, dwa narody i wiele punktów zapalnych. I jak się przypatrzycie, to ten samochód ma na przykład kosowskie blachy, ale już tam są serbskie. Ponieważ też była jakiś czas temu awantura właśnie o to. A widzicie? Te samochody już stoją na serbskich. Była awantura o to, że chcieli właśnie w Kosowie Północnym prowadzić rejestrację. Teraz będziemy jechać na granicę z Serbią, czyli właśnie tutaj. I załóżmy, jakbyśmy chcieli dojechać do Raska i bierzemy sobie trasę, to zobaczcie, ile pokazuje, prawie 4 godziny, ponieważ nas prowadzi tutaj przez Czarnogórę i tak dalej. Natomiast jeżeli ustawimy sobie nawigację do tego miasta, załóżmy na tą pocztę tutaj, co jest u góry, to już pokazuje nam godzinę. I teraz pytanie, czy w ogóle ta granica istnieje? Wydaje mi się, że przejedziemy bez problemu. Bo są mity takie, że nie da rady jej przekroczyć. No i zobaczymy, czy Albo że Google są Maps. bardzo duże problemy. Serbowie nie uznają Kosowa. Więc jakby przejeżdżając przez Kosowo do Serbii de facto, no w żaden sposób nie miałeś kontroli granicznej serbskiej, tak? Jako obcokrajowiec, więc oni nie wiedzą, jak ty się pojawiłeś u nich w kraju. Więc możemy mieć problem na kontroli. Natomiast prawdopodobnie w ogóle nie będzie kontroli serbskiej, tylko będzie kontrola kosowska. Więc większy problem byłby chyba, jakbyśmy przejechali załóżmy, z Albanii do Kosowa, z Kosowa do Serbii i z Serbii chcieli wyjechać, załóżmy, do Czarnogóry, bo wtedy nie mamy zarejestrowanego wjazdu. Jak będzie? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie skończy się to tym, że będziemy stali na granicy do wyjaśnienia. Chyba Finowie. I tam jest drugi jeszcze. Tak. Jedź sobie powoli. Tak, to Finowie są, no. Widzicie, jaką ma u góry wieżyczkę? Co to jest? Żadnej broni. To jest, Taki... to jest policyjny moim zdaniem tych międzynarodowych. No wygląda, on w ogóle rejestracji nie ma, to nie? A może to taki z armatką może być? To może być policyjny kosowski, wiesz? Zobaczcie, że on nie ma oznakowań, dlatego tak patrzą po naszych drzwiach. Też nie mamy oznakowań żadnych. Patrzą terenówkę i też na obcych blachach też mogą myśleć. A on nie ma żadnych z boku oznaczeń? Z tego co widziałem, nie. Chyba też nie widziałem. A tam u góry niekoniecznie to jest tak, że nie ma broni. Tam się ją może dopiero zaczepiać, wiesz? Znaczy, no Bo tam właśnie jest o to chodzi, miejsce. Że to jest miejsce, gdzie jak O, trzeba, teraz to, będzie jechał bokiem, to zaczepiasz. ale chyba nie ma nic z boku, wiecie? Nie. Nie ma. You are about to leave KFOR area of responsibility. A nie! Że opuszczasz strefę, za którą odpowiada KFOR. I to na własną odpowiedzialność robimy teraz. Czyli teraz są tutaj Serbowie. Tylko. Już nie ma KFOR. No bo to jest za blisko tej granicy widocznie. Ten KFOR też nie chce tam może podjeżdżać za blisko, żeby też nie prowokować. A jeszcze tu jest jakiś znak zaraz, wiesz? To pewnie to samo, nie? Nie, pewnie będzie z granica, że KFOR no, nie może w Serbii być, no bo to jest już inny kraj, tak? no to, że tutaj... Tak, i są nawet napisy. Srena i Gdzieś tutaj, you are about to leave A, za KFOR 500 area metrów, za widzisz? 500 metrów, Za tak. 500 metrów po prostu będziemy już w Serbii. A tam na dole już masz I tam jest jakby kontrolę. checkpoint, nie? Tak. Przeszykuj dowód od razu. No mam, ale jest kolejka na granicy. I na wjeździe też widzę, że jest kolejka. I ciekawe, czy będą grzeczni, czy z racji, że z Kosowa jedziemy, to raczej będą problemy stwarzać. No kurczę, no Kosowo dla nich jest ich. Tu jedziemy w sumie jesteśmy u nich. No to, Ale po ich terenie, a nie wiedzą, jak się wjechaliśmy na ich teren, nie? No to jest otóż to. Macedonia. No ale nie mają tego w systemie. Co o to masz chodzi. napisane już nie teraz? moja wina. Na tym znaku? 0 metrów. I tutaj KFOR musi zawrócić. I bank Raiffeisen. Ale to jest jeszcze nie kosowskie. To już jest chyba granica i No tak. to już chyba dalej nie jest kosowskie, A dalej tylko już jest- serbskie. Tam jest Serbia, ale to jeszcze jest zrobione przez Kosowian. Tak. Myślę, że kontrola będzie tylko ze strony Kosowa. No toż to, no bo Serbowie przecież no, nie uznają tego, więc... Hello.
Tak, widzisz? I to jest kosowski, a tam będzie serbski. Myślisz, że... A no? Tak, Może to jest być. flaga Serbii, czyli kurde jednak jest kontrola. No bo oni mogą tego nie uznawać, ale muszą ustosunkować się... I tam stoi policjant i ma serbską flagę na ramieniu. No, otóż to. I tam było coś, że... To jest z praktycznych powodów to stworzone. Tak na szybko czytałem, że z powodów praktycznych jest ta granica zrobiona. Taka cała ściana tekstu, nie? W ogóle tam serbska policja, telewizja coś nagrywa. Tak? No, A, rzeczywiście, no. Gdzie masz serbską telewizję? no za tym chłopem. Może on tak stanął też dlatego, no. A, O, będzie trzepanie. no. Będzie trzepanie auta. No trudno. Pozwólcie, że się wtrącę. Po pierwsze ze względu, że tak powiem, na bezpieczeństwo podczas kontroli celnej, a po drugie na to, że ta cała operacja trwała dobre 20 minut. Okazuje się, że jest kontrola serbska i funkcjonariuszowi nie podobało się to, że przekraczamy granicę nie swoim samochodem, co jest oczywiście zrozumiałe. Ale podszedł do szyby i w dowodzie rejestracyjnym pokazał nam palcem na organ wydający dokument. W naszym przypadku był to prezydent miasta i pytał się, kto nim jest, no bo przecież szukał właściciela. Pokazaliśmy mu więc notarialnie sporządzony akt, gdzie było zapisane, że możemy używać tego pojazdu oraz wskazaliśmy miejsce w dowodzie, gdzie znajduje się prawdziwy właściciel, który oczywiście nie jest prezydentem miasta, no i nie ma go z nami. Następnie przyszedł czas na gradobicie pytań. Gdzie jedziemy? Po co? Czemu tak daleko? Na co? No i uwaga, czemu mamy tyle kamer? No i tutaj się zaczęło. Funkcjonariusz przyczepił się do nas, że powinniśmy mieć spisaną całą listę sprzętu z numerami seryjnymi kamer oraz fakturami czy paragonami potwierdzającymi ich zakup, no bo skąd on ma niby wiedzieć, czy my na przykład ich w Kosowie nie ukradliśmy i nie wywozimy za granicę. Plus taki, że nie chciał zobaczyć, co jest nagrane na tych kamerach. Nie wiem jak wy, ale my zwiedziliśmy naprawdę wiele krajów i nigdy nikt o to nie pytał i nie wymagał żadnych jakichś takich dziwnych dokumentów. Dodam jeszcze, że przejechaliśmy jeepem praktycznie całe Bałkany i tylko na granicy kosowskiej były problemy po stronie serbskiej. Nadszedł czas na podsumowanie. Nie chcieliśmy tego robić od razu, dlatego znajdujemy się w Czarnogórze. A zrobiliśmy to dlatego, bo targało nami wiele emocji, pozytywnych jak negatywnych. I teraz opowiem wam wszystko, co powinniście wiedzieć w podsumowaniu o tym Kosowie. Po pierwsze, wjeżdżając z Macedonii Północnej, no wjeżdżamy jak do europejskiego kraju. Wszystko nowe, wszystko piękne, ale czemu? Ponieważ Unia Europejska i Stany Zjednoczone pakują tam naprawdę dużo pieniędzy. Priština też jest w miarę czystym, ładnym miasteczkiem, czyli stolica Kosowa, no ale wszystko, co jest dookoła, staje się już takie bardziej albańskie. Jeśli nie wiecie, co mam na myśli mówiąc albańskie, to znaczy to, że po prostu wszystko jest brudne, wszędzie jest zgiełk, ludzie nie potrafią tam jeździć i wszystko jest zrobione byle jak. Na pewno, co można tam wyczuć, to napięcie pomiędzy Serbami a Albańczykami. Przyjeżdżasz w jednym mieście i często masz na przykład flagi albańskie, a 200 metrów flagi serbskie. I te flagi często są zniszczone, zapewne przez drugą stronę. Jest miasto, gdzie mamy na przykład 80 000 mieszkańców Albańczyków i 50 000 mieszkańców Serbów. No i tam to wszystko jest najbardziej zaognione i tam często się dzieją... rzadko, ale dzieją się rzeczy, gdzie rzeczywiście przez to miejsce może być uważane za niebezpieczne. A czemu tak normalnie my mogliśmy sobie tam przejechać, jak i wy, jak i wiele innych osób? Ponieważ wojska KFOR-u ciągle tam stacjonują, czyli Polacy, Stany Zjednoczone, no i wiele innych europejskich krajów, które wysłały tam swoje wojska, które ciągle robią obchody, jeżdżą, sprawdzają, czy wszystko jest w porządku, dzięki czemu to wszystko jest jeszcze bezpieczne. No ale nie da się ukryć, że Kosowo to nadal jest stolica, ta bałkańska stolica handlu ludźmi, narkotykami i fałszerstw. Ale najgorsze dla nas jako turystów, dla ludzi, którzy przejeżdżali przez granicę kosowsko-serbską, był sam przejazd przez granicę. Serbowie tej granicy nie uznają, no ale ze względów praktycznych sami dali takie ogromne obwieszczenie, że granica powstała ze względów praktycznych, żeby ta kontrola była, mimo że nie uznają tej granicy, ale mimo wszystko dla takiego turysty z racji tego, że przejeżdżaliśmy przez Kosowo, no Serbowie zrobili nam bardzo dużą kontrolę, sprawdzali bardzo dokładnie samochód, nawet do tego stopnia, że szukali dokumentów, gdzie wszędzie byłoby wypisane numery rejestracyjne naszego sprzętu, tak jak mieliśmy w Ignalinie w elektrowni atomowej. Oczywiście argumentował to tym, że nie wiedział, czy to jest kradzione, czy nie, ale generalnie chodziło o to, no, żeby po prostu przetrzepać nas jak najdłużej, po prostu
Irytowało go to, że przejechaliśmy przez Kosowo. Mapy Google zawsze pokazują, żeby dojechać do Kosowa trzeba przejechać przez Macedonię Północną. Jest to nieprawda. Możecie bez problemu wjechać przez Serbię dużo szybciej i również przez nią wyjechać. Więc cóż możemy rzec? Przejechaliśmy generalnie praktycznie całe Bałkany, a tylko na granicy z Serbią i Kosowem zostały skontrolowane wszystkie papiery, dokumenty, upoważnienia do wypożyczenia tego samochodu i tak dalej. Nie oceniamy tego. Ocenę pozostawiamy wam, no ale jednak o czymś to świadczy. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, żeby wejść na jeepurbexowy.pl, no bo ta fura może być wasza. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Cześć. Warto.